Witam na kanale Bully96 w kolejnym odcinku. No dzisiaj jestem sam, w kolejnym odcinku z garażu. Ja dzisiaj będę chciał swój motocykl przygotować do zawodów, które już niedługo się odbędą, czyli Megawatt 111 za kilka dni. Przygotować go do tego, aby był sprawny w 100% technicznie. W jakiś tam sposób przygotowywałem się kondycyjnie. Oczywiście nie było tego treningu zbyt wiele ze względu na moją kontuzję. 19 czerwca miałem zabieg artroskopii. Niecałe 3 tygodnie przerwy i po 3 tygodniach siadłem już na rower. Na tym rowerze przejechałem nie za dużo, jakieś 50, może 60 godzin, a później, czyli 20 lipca, pierwsze enduro, czyli po miesiącu. Do dnia dzisiejszego na przemian z trialem tych godzin na motocyklu spędzonych było jakieś 52,5 godziny, jeśli dobrze przed chwilą liczyłem. A teraz się zabieram za motocykl, ale zanim to zrobię, może najpierw go umyję, bo... Nagrywa. Mam nadzieję, że mnie słychać. Motocykl umyty, nie jakoś dokładnie, nie jakoś idealnie. Daleko mu do tego, żeby wyglądał tak, jak powinien wyglądać, ale to zrobiłem celowo, dlatego że wymienię wszystkie moje plastiki. Nie jest to rzecz najważniejsza, można jechać na starych, ale w związku z tym, że te plastiki raz nie wyglądają najlepiej, w niektórych miejscach brak jest mocowania, boczki odstają. To wszystko oczywiście z upadków i to na pewno zrobię, a dzięki temu, że zdejmę te plastiki, motocykl będzie lepiej widoczny i w niektórych miejscach będę mógł sprawdzić, czy coś się faktycznie dzieje. Nie sądzę, bym musiał, aczkolwiek powinienem to zrobić, sprawdzić, to na pewno zrobię, bym musiał wymieniać klocki, czy to z przodu, czy to z tyłu. Zmienię sobie prawdopodobnie zębatkę z tyłu. Teraz jest na 12,50, założę 48. Może dzięki temu, znaczy to na pewno motocykl będzie trochę szybszy, a ja może dzięki temu uda mi się zakwalifikować do tej nieszczęsnej 500. Mam do zamówienia, niestety niektórych części nie mam tutaj na stanie u siebie. Mam ten dolny ślizg do zamówienia, on nie jest kompletny, to widać. Muszę wymienić, bo w takich obskubanych gripach się źle jedzie. Gripy przód-tył, znaczy lewy i prawy. Zastanawiam się, czy nie wymienić linki gazu, dlatego że ta obudowa, która osłania tutaj tą linkę gazu, taka gumowa, ona się rozleciała. Niestety w KTM-ie, aby móc to zamówić, trzeba zamówić całą linkę gazu. Sprawdzę stan akumulatora, wymienię olej, bo oleju nie wymieniałem od wymiany tłoka, także zabieram się do pracy. Tak, jak motocykl rozebrany, wtedy go dopiero widać w całości. Wymieniłem sobie oponę, przy okazji okazało się, że szprychy co niektóre były luźne, w przednim kółku również. To są drgania, to jest hard enduro, to się może dziać. Łańcuch jest w porządku, zębatkę tam zmieniłem na 48. No i najlepiej jechać od tyłu albo od przodu do końca i sprawdzać sobie, czy nie ma zbyt dużych luzu nigdzie, czy jakieś śruby nie są popuszczane. Oczywiście wszystkie płyny trzeba sprawdzić. Mam tutaj na myśli ich ze sprzęgła i hamulcowy, jak również płyn chłodzący. Jeśli chodzi o przednie zawieszenie, nic nie robię, bo jakiś tydzień temu był u mnie Andrzej Szukiel i poprawił mi setting, utwardził mi trochę przód. Może to jest oznaka tego, że troszkę lepiej jeżdżę. Łożyska sprawdzałem i przód i tył są w porządku. Luzów nie ma żadnych.
ale tak jak widzicie, jest co robić. Jest co robić. Akumulator jest słaby, sprawdzałem. Poza tym tutaj te styki, to tak nie powinno być. Nie wiem, czy aparat teraz wyostrzy. Takich zardzewiałych śrubek, wstyd. Nie powinno być. Brakuje mi co niektórych części, a w związku z tym dzisiaj przerwa. Jutro małe zakupy i... No i dalej do pracy. Do pracy? Nie, do przyjemnej zabawy. Dobrze, olej na spokojnie, niech sobie ścieka. Ja na dzisiaj kończę. Jest już ciemno, dosyć późno. Która to już jest? No po 10. To już wystarczy. Która jest? Za 10 druga. Położyłem się i wstałem. Nie umiem spać. Nie wiem, czego to jest oznaka. To nie ma znaczenia. Powoli robota się robi. Działa się wszystko w międzyczasie. Podładuję troszeczkę akumulator. Tam nie było styku za dobrze, za dużo rdzy. No a motocykl już powoli zaczyna wyglądać. Zaczyna wyglądać dobrze. O tym chyba już wspomniałem. Klocki są ok. Wymieniłem linkę gazu. Super jest teraz. Elegancko chodzi. Taki minimalny luzik tam mam. Tak jak lubię. No a jutro odbieram plastiki i go dokończymy. Olej już też zmieniony. Trzeba ciszej mówić, bo ludzie śpią. Nie śpią obok mnie w garażu, ale śpią. Człowiek w sposób naturalny jakoś mówi ciszej. Dobra, może idę spać? Może się położę? Niesamowicie sztywne. Tak, wszystko zrobione. Nie zdążyłem dzisiaj, ale to może jutro. Muszę skrócić łańcuch. Zmiana tej zębatki 48 powoduje, że tam już jest mało mam miejsca na regulację. Tak wygląda, bo tam to było przecież ujęcie z czego innego. W całej swojej okazałości i krasie. Bardzo mi się to wszystko podoba. Plastiki, a może zaświecę światło jeszcze. Plastiki kupiłem z firmy UFO. One mi się o tyle podobają, że one są całe czarne. Jeszcze niedawno, o tutaj pokażę, jeszcze niedawno nie były dostępne na przykład obudowa lampy, czy też tutaj te czarne osłony lak. Nie były dostępne tylko w kolorze pomarańczowym i to się trochę gryzło. Teraz uważam, jest bardzo, ale to bardzo dobrze, jest idealnie. Dołożyłem kilka takich nadruków firm, które w jakiś sposób uważam, że są spoko. O jak tutaj. Olej, na którym jeżdżę. Ciuchy, których czasami używam. No kask jeden, który gdzieś tam jest. Czasami też na nim jeżdżę. Tu trochę takich nadruków. Okulary, o których wspominałem, że są bardzo dobre. Tutaj logotyp filtra powietrza. A, no i tu jest taki mały logotyp. No z tym się wiąże jakaś taka historia. Niedawno otrzymałem grupę, a właściwie no starałem się o tym, żeby otrzymać taką grupę inwalidzką o lekkim stopniu niepełnosprawności, ale to tylko i wyłącznie z czysto powodów podatkowych. Chodziło mi o to, aby płacić niższe podatki w firmie, tak zwany PFRON, Państwowy Fundusz, podatek na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. Za plastiki zapłaciłem, jeśli się nie mylę, ponad 500 zł, natomiast okleinę wykonywał Przemek z Bielska. Ja zamieszczę do niego tam link, czy też właściwie telefon, bo on swoimi pracami się nie chwali, ma tyle pracy, że no nie ma czasu po prostu ogarnąć swoją stronę internetową. Ta okleina jest taka fluła i ona mnie kosztowała wraz z oklejeniem 500 zł. Trochę tu jest pracy włożone, bo to nie jest czysty wydruk, tylko niektóre elementy są tak wklejone. I tak jak wspomniałem przed chwilą, ja Przemkowi dostarczyłem tylko plastiki, on od razu mi to okleił. Dodatkowo taka usługa kosztuje 50 zł, czyli sam wydruk 450
plus oklejenie 50 zł. Oczywiście można zrobić to samemu, ale ja nie miałem czasu. Można w życiu robić wszystko samemu, można się kochać samemu, no ale po co? Także jutro tylko ten łańcuch i motocykl jest gotowy po takim, nazwijmy to, generalnym przeglądzie do tego, aby jechać na zawodach na megawacie. A czy ja wiem, no tutaj to mogło być bardziej zgrane, nie? Tak minimalnie jest przesunięte, żeby to kółeczko było idealnie. No ale takie błędy można wybaczyć. Ja mam wszystko, nie będę już więcej przynudzał. Nudny ten film jak flaki z olejem, no ale trudno. Trzymajcie się. Hej!